Witam na moim kanale Gameborn. Już widzimy, gra jest odpalona. 4 misje ukończone, scenariusze. Wchodzimy w kolejny scenariusz. No, ostatnia misja nam została z klas 801 składu i wchodzimy. Train Sim World 4. Bardzo sympatyczna gra. Widzimy, już siedzimy za sterami. Czyli tak. Co my mamy teraz zrobić? Odpalić od zera. Włączamy. Fajnie, że jest ta pomoc tutaj za każdym razem. Neutralny. Przyciemnione. Maksymalne. Odblokuj drzwi. Tak pada, że nie widzimy, z której strony peron. Y, czyli lewa strona. No i ostatnio już przećwiczyliśmy sobie, jak włączyć wycieraczki. Myślę, że 25. Zobaczmy, jak to wygląda. No, nawet dźwięki burzy. Nieźle. Zamykamy drzwi Y. I ruszamy w podróż. Cóż tu jeszcze? Naprzód. Czas ruszać. No nic, postaramy się zwracać uwagę. ...28 mil przed nami, a zaraz 25 ograniczenie. Musimy być czujni dzisiaj, bo jak wiemy, burza i warunki złe. Tak jest, spadło do 25 prędkość. Możemy podnieść troszkę, żeby więcej widzieć. Uruchom. O, już nam prędkość podniosło. No to rozpędzamy się. W tej chwili mamy 125 dozwoloną prędkość, oczywiście mil na godzinę. O, widzimy towarowy skład sprzeciwka, bardzo fajnie, pierwszy raz tu widzę takie coś. No to jest fajne, tu kilka postaci autorzy przygotowywali do kilka w sensie maszynistów do wyboru na początku gry. Wybieramy postać i
No i możemy jechać, tak. Być może niedługo wprowadzę jeszcze jeden tytuł do naszego kanału, ale oczywiście tematyka kolejowa. No już się pojawił ten tytuł u wielu streamerów zajmujących się tematyką gier, przepraszam, i czemu by nie u nas na kanale także. O, duży ruch sprzeciwka znowu, coś nas mija. No, chyba musimy zwolnić, bo czerwone światełko jak zwykle nas przemieni się. Zmieniło się, ale kolejne jest. No, ponownie, jak już mówiłem wcześniej, może jakiś skład jedzie przed nami zbyt blisko i dlatego przeskoczyło. No ale co jakiś czas jest żółte, czyli lepiej jechać tak nie z maksymalną dozwoloną prędkością. O, teraz to można się rozpędzić, widzimy. 2 zielone, 2 żółte. Czyli może uda nam się to 125 uzyskać. Czyli no ostatnia chyba dzisiaj podróż tym składem, przynajmniej w trybie tych misji. Scenariuszy, później są jakieś jeszcze inne jazdy tam bodajże, no ale na razie sobie odpoczniemy, popatrzymy na kolejne składy w grze. No, widzieliście już po samouczkach tych wstępnych, po centrum szkoleniowym różne typy lokomotyw, z jakimi się będziemy mierzyć. No mam tam jeden typ taki, w którym fajnie pojeździć, też chyba sceneria była bardzo fajnie zrobiona. Zgadnijcie, jaki mam typ. Być może można to wywnioskować z tego, jak komentowałem poszczególne scenerie, którymi się zachwycałem. No nic, minimalne hamowanie wdrażam. Żeby w razie czego te czerwone światło nas nie zaskoczyło. Przepraszam za moje przejęzyczenie. O, teraz mamy jasną sytuację. 3 najbliższe sygnalizatory zielone, można pędzić. Nawet 4, być może uda nam się ponownie do 125 mil rozpędzić. No już tą trasą chyba
Po raz wtóryś jedziemy. Mamy ją. O, znowu nacisłem z shiftem. Już wiem, co znaczy z shiftem naciskanie. No mamy 122. Jeszcze 2 i znowu maksymalna prędkość. No jeszcze się skład rozpędza. No ciekaw jestem, jak to wysoki ton wywołać. Być może sprawdzę przed następną jazdą. No słychać, że to już jest prędkość wysoka. Pasażerowie są. No dzisiaj nawet na tej trasie dość duży ruch jest. Przed nami przerwa w dostawie prądu. Być może będziemy zamieniać się w diesel. To już też widzieliśmy, był scenariusz z awarią, w której musieliśmy na silniku spalinowym poruszać się. Jeszcze 13 mil do przystanku. A później zobaczymy, czy będzie postój, czy w sensie, czy będzie jakiś nawrót. Przyznam, że nie zwróciłem uwagi na długość scenariusza. Dziewięć mil. No widzimy właśnie
scenariusz. Właśnie straciliśmy moc teoretycznie, tak? I co ja mam zrobić, żeby odzyskać? A do szafy iść grzebać? No, teoretycznie już mamy. Zobaczmy, czy to działa, czy przyspiesza nam skład. Pięć mil do celu. To już się raczej dotoczymy. Wykonaliśmy procedurę przełączenia na silniki spalinowe. No chyba trochę wolniejszy jest ten skład w tej chwili. Nie chce się już rozpędzać do 125. Mam nas 4. Zadajnik mocy no całego, ale rozpędzanie jest bardzo powolne na silnikach spalinowych. No ale już mamy 3,6 mili prawie. O, już powinniśmy się dotoczyć bez problemu. No chyba przestało padać. Możemy sobie pozwolić na wyłączenie wycieraczek. No, widzimy będą ograniczenia prędkości, czyli możemy rozpocząć powoli procedurę zwalniania. Minimalne hamowanie już włączyłem. Włączyłem je stosunkowo wcześniej, ale to po to, żeby odbyło się to w miarę płynnie. Następny sygnalizator już czerwony. Maksymalna siła hamowania. No, długa droga hamowania jest.
No i tradycyjnie toczymy się do sygnalizatora. Być może w międzyczasie zostanie zmieniony. Tak jest, już chyba tor sprzeciwka nam się powoli zwalnia. Być może pociąg jadący sprzeciwka jest powodem tego, że tor był, że mieliśmy na semaforze czerwone światło. No, rozpędzamy się już ponownie, bardzo wolno to trwa przy napędzie spalinowym. No, widzimy już prędkość do naszej stacji, która nas interesuje, czyli do punktu zatrzymania powoli. Zostaje już odległość podawana w yardach. O, tu 15 weszła. No to toczymy się do peronu. No, piękna stacja w takim klasycznym stylu. No i pasażerowie pod parasolami. No, szacunek dla osób, które wykonały tą grę, że no, dopracowały nawet takie detale, że nie zapomnieli o parasolach osób na peronie. Odblokujemy drzwi teraz lewe, czyli literka U. Oczywiście przy założeniu, że ktoś nie pozmieniał sobie klawiszologii w ustawieniach gry. No, rozejrzyjmy się, jak tam niektórzy pasażerowie sprawdzał. O, tutaj jakiś osoba sprawdza bez przerwy, czy pada. Blokujemy drzwi. I możemy ruszać w dalszą drogę. Aha, tu nas proszę.
Podniesienie pantografu. Tutaj jest. Przyciski zabezpieczone, żeby przypadkiem nie nacisnąć. Możemy ruszać. No to ruszamy. Jak tam z prędkością? Kolejna lokalizacja. Mamy przelot tylko przez nią. Póki co 15 możemy jechać. No to jedziemy 15. Pooglądajmy nasz skład. Sceneria też jest bardzo fajnie dopracowana. Powiem szczerze, w zasadzie no nie ma do czego się przyczepić w tej grze. No ale zrobiło tą grę chyba już dość uznane studio deweloperskie pracujące nad innymi tytułami. Zresztą mieli już tytuł, także o kolei tytuły, więc mają pojęcie o tym, co robią. No, mamy do 25, w tej chwili rozpędzamy się troszkę. Tak, jeszcze chwilkę i będziemy mieli już 115. Dwudziestka, ale dla tego toru chyba będziemy, a my na drugi wjeżdżamy, tak jest. Northgate. Kolejna miejscowość, w której będziemy mieli przelot. No, trochę nudno, porozglądamy się w międzyczasie. Nadal słychać burzę. Ale co ciekawe, szyby czyste, nie zapadają. Nie są zapadane, nie ma kropel deszczu. Jedziemy w tej chwili bez wycieraczek. No, zaraz rozpędzimy skład. Skład zresztą sam się rozpędza. Możemy. 125. No, w tej chwili 115. No, ale to już jest fajna prędkość. O, widzimy, jak rośnie prędkość na silnikach elektrycznych. Dużo lepiej to wygląda. Już przy 100. Później już taki hałas słychać. O, zaraz 125 dostaniemy. Rozpędzimy znowu skład na maksymalną prędkość. No, typowa angielska pogoda. Czyżby tunel przed nami?
Tunelu było głośniej. No, wejdźmy do kabiny. O, widzimy, że nasz skład jest dobrze wyciszony, że w kabinie dużo przyjemniej. Jeszcze raz dla porównania pokażę przy już prędkości maksymalnej. Przyhamujmy, bo nam będzie być może jakieś punkty na to naliczać. I 9 mil. No, mamy przelocik przez następną stację, dlatego nie musimy się martwić. Takie rzeczy, no to hamujemy. Awaryjne hamowanie. Pastwisko rolnika. Troszkę za wcześnie się zatrzymaliśmy. No ale nie wiemy, co tu się wydarzy. Skoro nas tutaj informują, że na trasie są jakieś problemy. Mamy 1 yard do pastwiska. Być może trzeba użyć sygnału dźwiękowego i krowy uciekną. Co tam się wydarzyło? 400 yardów. Widzimy, mamy taki cień tutaj ustawiony który pokazuje, gdzie poszczególne wagony powinniśmy ustawić. No i widać chyba krowy faktycznie. No ciekawy pomysł na scenariusze. No nie zawsze jest tak, że
gładko się jedzie, czasem są jakieś nieprzewidziane sytuacje. No, bardzo fajny pomysł mieli autorzy. No i co teraz? Może się rozpędzić i będzie dużo wołowiny. No i co, farmerze? Jeszcze nie dojechałem, tak? No dobrze, to jedziemy te parę yardów. 4, 3, 2, 1. Porozmawiać z rolnikiem. Ciekawa sytuacja. Mhm. Czyli farmer nam pozwolił. Farmer rządzi linią kolejową. No, normalnie chyba by to trochę inaczej wyglądało. Taka sytuacja i chyba farmer nie byłby zadowolony z obrotu sytuacji. No, chyba by dostał dużą karę od kolei finansową. No ale to jest tylko gra. No i chyba w rzeczywistym świecie nie wiem, czy by maszynista pomagał, czy w ogóle maszynista może wyjść ze składu. Piszcie w komentarzach, czy od tak maszynista może wyjść i rolnikowi pomagać przeprowadzać krowy. Co mówią o tym przepisy kolejowe? Piszcie, komentujcie. Sekcja komentarzy jest otwarta dla każdego. Jedynie staram się, jeżeli zdarzy się jakiś wulgaryzm, to skasować taki komentarz. Ale dyskusja ogólnie jest mile widziana na forum. No, możemy na nowo rozpędzać skład do 125. No jakbyśmy w krowy wjechali, to chyba misję byśmy musieli powtarzać od nowa. Na szczęście nas poinformowali wcześniej. Jak rozumiem, to była informacja przez radio, którą dostaliśmy, no i mogliśmy odpowiednio zareagować. O, widzimy znowu czerwone światło, musimy chyba uważać troszkę z tym rozpędzaniem ponownie. Tak jest, żółte światło.
No, mamy 3 mile do kolejnego punktu kontroli. No, wreszcie zielone światło, no znowu żółte. Straszna dyskoteka w tych światłach. No, za stacją widzimy, jest czerwone światło. Już nie, no to możemy przez Northgate przelecieć. O, chwilowe, później będzie ograniczenie do 100. Ale to za jakiś czas. No i kolejny punkt przed nami. I też to jest przelot jedynie. Zaraz powinniśmy mieć chwilowe ograniczenie do 100 mil na godzinę, a następnie 125. O, już znamy te skrzyżowanie. Też już mówiłem o tym w którymś ze scenariuszy. Trasa jest znana, tylko no dziennie tak scenariusz trochę inny. Dzień pełen wrażeń, przeprowadzanie krów. No i złe warunki atmosferyczne, jazda z wycieraczkami. No dobra, możemy się rozpędzać. Już mam 125 z powrotem. I spróbujemy te 16 mil w jak najszybszym tempie przejechać. No chyba znowu, nie, czerwone przeszło. O, troszkę szybciej by mogły te czerwone być zmieniane, byśmy wtedy mogli bezpiecznie się rozpędzić i nie stresować się, że będziemy musieli hamować awaryjnie. Już jeden raz dzisiaj użyłem hamulca awaryjnego ze względu na przeszkodę na torach. Zmieni się te czerwone, czy się nie zmieni? Dobra. No nie chce się zmienić, chyba musimy hamować. Jednak się zmieniło. No taka to jazda, no widzimy znowu czerwone jest.
Ale przynajmniej przy takiej prędkości widzimy, z 17 mil już jest 12. No, ciekawy jestem, jak z realizmem tych tras tutaj jest, czy to jest po prostu powstawiane różne obiekty, czy autorzy też próbowali coś na wzór naszego symulatora polskiego, zachować realizm zgodny z rzeczywistością. Czerwone światło, czyżby procedura hamowania? Nie, przesunęło się o jedno. No, teraz jest pewna jazda. 3 zielone, to można się rozpędzić do maksymalnej. Widzimy, jak te mile topnieją przy takiej prędkości. No, z zewnątrz duży huk. Redford, peron drugi, 6 mil. No chyba trasa jednak ponad godzinna jest. Bo tutaj jeszcze mamy przelot i później do jakiegoś punktu docelowego będziemy musieli dojechać. Jeżeli ktoś jest fanem tej gry, zapraszam do łapkowania pod filmami. W ten sposób zwiększa się zasięg mojego kanału. No, musimy wyhamować. O, niedługo 115 wchodzi. No, już mamy tam prędkość praktycznie. No i osoby, które wracają, no to też zapraszam do naciśnięcia subskrypcji, dzwoneczka, żeby byli na bieżąco z nowymi treściami. Teraz 120. Z powrotem będziemy mogli rozpędzać się jeszcze przed stacją Redford.
Za szybko się rozpędzić chciałem. 250 mil już przejechałem dowolną lokomotywą. Właśnie takie osiągnięcie mi się włączyło. No znowu będziemy mieć jakieś spowolnienie, widzimy. 40 za jakiś czas wchodzi, możemy już minimalne hamowanie wdrożyć. No choćby po to, żeby pasażerowie nie odczuli dyskomfortu przeciążeniami. No, musimy zwiększyć siłę hamowania, bo niestety nie uda się nam. No 100%, żeby zdążyć z tą 40. Dobra, już nie musimy. I udało nam się przed znakiem. No, praktycznie znowu mamy 125, na chwilę powinno przeskoczyć. I 40, nie wiem czy stawianie znaków tak gęsto ma jakiś sens, no ale jakiś powód tego jest. No i ostatnie 16 mil trasy nam zostało. Za jakiś czas 40 znak i później już 125, rozpędzamy się i ostatni odcinek trasy pokonamy. No, wyjedziemy na tor właściwy. No już powinniśmy mieć kropę na 125, tak jest, pełna moc i stacja bodajże już ostatnia, docelowa. Scenariusze dość takie długie, godzinne, no ale dość ciekawe. Różne właśnie takie nieoczekiwane sytuacje, jak te krowy na torach, urozmaicają grę, albo przełączanie się na silniki spalinowe. No fajny pomysł z tymi różnymi zdarzeniami. Wydaje mi się, że w życiu rzeczywistym też maszynista musi zmagać się z różnymi nieoczekiwanymi sytuacjami. $15 mil ostatnie. Widzimy punktację, zaraz do 10 000 się zbliżamy. No, czyli mamy jakąś znowu nieoczekiwaną sytuację. I jakiś problem z jakimś przejazdem jest.
No, kazano nam jedynie kontrolować prędkość. No, mamy. Poruszamy się z rozkładową prędkością. To już właśnie te zdarzenie, coś tam pisali, że to dzieje się w okolicach stacji tej docelowej już, czyli w okolicach tego 12, mniej więcej za 12 mil. No tutaj wszystko w porządku. Za chwilę widzimy 110 wchodzi i dla odmiany za 110 czerwone światło. No nic, staramy się kontrolować zadaną prędkość. No tutaj tak dziwnie jest 125, tak znaczek przy znaczku jest. Co tu takiego? Mam nadzieję, że to nie ta przeszkoda. No, jestem ciekawy, co tutaj. No nic, nie ma żadnego ograniczenia prędkości. No ale jest coś jakieś zaznaczone. Lepiej przejechać za wolno, niż mieć później problemy. Zaraz zobaczmy, co tu się dzieje. 125 i wszystko. No, jakieś dziwne to było przestawienie. Dwie kreski były, myślałem, że tam coś, jakaś przeszkoda albo coś. No jeżeli nic nie było, to rozpędzamy się wobec tego ponownie. Mamy zegar.
No nic, bądźmy czujni przez okno. Patrzmy, co się dzieje. No my tu gadu, a już zrobiło się 6 mil do stacji, w której mamy planowany postój. Na razie światła są 2 zielone i później żółte. Czyli teoretycznie możemy śmiało jechać. O, z daleka tam czerwony sygnalizator jakiś się pojawił. To możemy ograniczyć prędkość. Bo przeszkoda miała być tuż przed stacją. No i będzie tak w miarę. Ale sygnalizator na żółty się zmienił, czyli teoretycznie nic się nie dzieje. No, pojawiają się ograniczenia. 120, później 100. No, wobec tego nie będziemy się rozpędzać jakoś. No i czerwone światło, czyli coś tam na rzeczy jest. I ograniczenie do 35. Zresztą zbliżamy się do stacji, 2 mile możemy. Zrobić już, rozpocząć już procedurę hamowania. No mam nadzieję, że teraz nie będziemy musieli szlabanów naprawiać. Czerwony sygnalizator, troszkę zagapiłem się. Ale powinno się udać. No, przełączył się już na żółte i widzimy już
prawym górnym rogu ten niebieski znacznik to miejsce, gdzie powinniśmy się zatrzymać, do którego mamy już 650 yardów około. Znowu taki dworzec wydaje się trochę w stylu retro. No ale dokładnie nie widać szyby zapadane deszczem. No, wyhamujemy co do metra, bo żeby nam tutaj, no niestety 11 yardów to jeszcze za szybko. 8. Odblokujemy drzwi. I wymiana pasażerów. Czy to koniec scenariusza, czy jeszcze będziemy bawić się dalej? Blokujemy drzwi. Czyli koniec scenariusza, tak. Zobaczmy, jak nam poszło. Przekroczenie prędkości, trochę było punktów ujemnych. No ale ogólnie mamy znowu złotą oznakę. Zobaczmy jeszcze. Tu jakieś wyprzedaże są. No, mamy 5. scenariusz w tej chwili. Zobaczmy, co tutaj jest. Aha, czyli tu trasy wybieramy. Właśnie to będą podobne trasy. Może wrócimy do tego kiedyś. Aha, tutaj centrum szkoleniowe mamy odhaczone. Zobaczmy. No takie czekają nas jeszcze wyzwania. Tu mamy aż 800 połączeń bodajże. Tak to wygląda przynajmniej. Oficjalne, osobiste. Nie wiem czemu 800. No dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne moje materiały. Pozdrawiam. Do usłyszenia.